Historia w świecie Wiedźmina jest bardziej obszerna niż można by się spodziewać. Nie da się jednak ukryć, że już w 2025 roku sporą odpowiedzialność za poszerzenie historii tego świata mają gry autorstwa CD Projekt Red, które dodały do tego uniwersum mnóstwo kontentu. Podobnym zdaniem rozpocząłem podobny film wrzucony przeze mnie na kanał ponad 4 lata temu, w którym również podjąłem próbę opowiedzenia wam historii tego świata. Chociaż trwał on zaledwie 16 minut, spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem z waszej strony. Dzisiaj, po prawie 5 latach od premiery tego filmu, postanowiłem usiąść do tego tematu ponownie i opowiedzieć wam tą historię zdecydowanie bardziej szczegółowo i wspomnieć o wielu wątkach, o których wcześniej po prostu nie wspomniałem. Oto pełna historia świata Wiedźmin. Tworząc ten film opierałem się oczywiście na książkach Andrzeja Sapkowskiego, ale też grach z uniwersum Wiedźmina, ponieważ jest to chyba najpopularniejszy, uznawany przez większość fanów kanon. I będzie to historia stricte kontynentu, ponieważ to uznaje w głównej mierze za świat Wiedźmina. Tam ma miejsce w większości akcja i o tym miejscu wiemy najwięcej. Poszczególne rasy mogą być i są zapewne starsze od samej historii kontynentu, bo wcześniej zamieszkiwały po prostu inne światy, o których w zależności od danego świata wiemy niewiele albo nic, jako że Ciri w książkach pojawiała się w nich na krótko, no może nie licząc świata Enel, no i Geralt z Avallachem w trzecim Wiedźminie również pojawiali się w różnych innych światach tylko na chwilę, bo owe światy pełniły dla nich jedynie funkcję swego rodzaju przystanków. Tak czy inaczej, poszczególne rasy istniały już wcześniej i w wyniku różnych okoliczności pojawiały się po kolei na znanym nam kontynencie. Przykładowo dowodem wcześniejszego istnienia elfów może być wypowiedź Idy Emen, elfiej wiedzącej podczas spotkania Loży Czarodziejek w Chrzcie Ognia, gdzie ta wprost powiedziała, że elfia rasa istnieje od kilkudziesięciu tysięcy lat. Pozwólcie więc, że odłożę już te kwestie na bok i przejdę do historii kontynentu. Podzieliłem sobie historię na 4 wymyślone przeze mnie rozdziały, żeby łatwiej było mi to wszystko uporządkować. A pierwszym z nich jest rozdział o nazwie Starożytność, w którym przedstawię wam historię zaczynając od kilku tysięcy lat wstecz, czyli czasów, kiedy na kontynencie osiedlały się pierwsze znane nam rozumne rasy, a rozdział ten skończy się na rozpoczęciu osiedlania kontynentu przez ludzi. Przed obejrzeniem muszę was jeszcze ostrzec, nie przed spoilerami, bo to jest chyba oczywiste, ale przed tym, że nie mogłem uniknąć w tym filmie powtórzeń z niektórych innych filmów, które już wcześniej opublikowałem na moim kanale, więc jeśli przykładowo świetnie znacie już historię gnomów, wranów i bobołaków, albo historię Kowiru i Powis, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście w danym momencie filmu przeszli po prostu do następnego wątku. Tak czy inaczej, zachęcam jednak do obejrzenia go w całości. Poza tym w rogu ekranu będzie się wyświetlał czas w świecie Wiedźmina, o którym będę w danej chwili mówił. Zapraszam do oglądania. Co do tego, która rozumna rasa jako pierwsza osiedliła się na kontynencie, zdania są podzielone. Wedle krasnoludzkich podań to gnomy są najstarszą rasą i to one jako pierwsze osiedliły północną część wiedźmińskiego kontynentu. W krwi elfów wspomina o tym też sam Jarpen Zigri. Jednakże inne źródła dowodzą, iż cywilizacje wranów czy bobołaków także miały swój początek kilka tysięcy lat temu. Niezwykle trudno jest więc oszacować, która z tych ras była pierwsza, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że to właśnie te 3 rozumne rasy można uważać za najstarsze cywilizacje kontynentu. Kolejną cywilizacją, która przybyła na kontynent, były krasnoludy, a następnie elfy. Ich historia się przeplatała, bo owe ludy ze sobą koegzystowały, ale mimo wszystko przede wszystkim w głównej mierze żyły osobno i tworzyły swoją własną historię. Dlatego opowiem wam o nich pokrótce po kolei. Wiadomo, że niewielkie społeczności gnomów żyły na górskich obszarach Tirtocher i Mahakamu na długo, zanim do tych miejsc przybyły pierwsze krasnoludy. A krasnoludy zaczęły osiedlać te tereny ponad 3 do 4 tysięcy lat temu, więc było to bardzo, bardzo dawno temu. Swoją drogą spotkanie gnomów z krasnoludami odbyło się niezwykle pokojowo, biorąc pod uwagę historię relacji między sobą poszczególnych ras. Było to prawdopodobnie jedyne tego typu zdarzenie, w którym przybysze, w tym przypadku krasnoludy, nie rozpoczęli swojej relacji z tubelcami od konfliktu. A nawet powiem więcej. Gnomy oraz krasnoludy potrafili i do dzisiaj potrafią świetnie ze sobą koegzystować dzięki wspólnym zainteresowaniom i upodobaniom. Zupełnie inaczej wyglądało pierwsze przybycie na kontynent elfów i ich spotkanie z krasnoludami 2,5 tysiąca lat temu. Ich ekspansja może nie przebiegała tak agresywnie jak ta ludzi, ale i tak dochodziło do starć między nimi a krasnoludami, czy wranami i bobołakami, o czym opowiem potem. Swoją drogą należy jeszcze pamiętać, żeby nie mylić gnomów z pojawiającymi się dość licznie w książkach i trzeciej części growej trylogii
niziołkami. Owa rasa oczywiście również zalicza się do tak zwanych nieludzi, ale nie jest to nawet jedna ze starszych ras, gdyż pojawili się oni na wiedźmińskim kontynencie w wyniku koniunkcji sfer mniej więcej w tym samym czasie co ludzie. Z tego też powodu niziołki żyją głównie w ludzkich społecznościach i nie posiadają żadnej ojczyzny, w przeciwieństwie do takich gnomów i krasnoludów, które od tysięcy lat mieszkają i koegzystują razem do dzisiaj, chociażby w Mahakamie czy Tirtoher. Dla łatwiejszego rozróżnienia cechy charakterystyczne niziołków to m.in. włochate stopy, nie noszą one butów, a cechy charakterystyczne gnomów to duże nosy, no i gnomy już noszą buty. Ale przejdźmy dalej. Jak już wspominałem, kilka tysięcy lat temu na wiedźmiński kontynent przybyli także Wranowie. Rasa humanoidalna, lecz podobnie jak bobołaki, wizualnie znacznie wyróżniająca się na tle pozostałych ras. Powodem tego jest to, że ich ciała całe pokryte są łuskami, nie mają one w ogóle włosów i generalnie przypominają one takie dwunożne przerośnięte jaszczury z wielkimi rubinowymi oczami, zajmującymi sporą część ich twarzy. Tak więc nie bez powodu przez niektórych nazywani są jaszczuroludźmi. Typowy wran jest też zdecydowanie większy od człowieka, a posiadane przez nie kły są jadowite i mogą być wykorzystywane w walce. Co ciekawe, istnieje również osobny podgatunek wranów, nazywany wranami wojownikami, którzy różnią się od tych zwykłych wizualnie. Mają mniejsze oczy, długie ogony i bardziej umięśnione sylwetki. Pomniki takich wranów można znaleźć nawet dzisiaj, chociażby w starożytnym wranim mieście Lokmuin. Ich ojczyzna znajdowała się ponoć gdzieś na wschód od gór Sinych. Wiadomo, że jeszcze przed przybyciem do tego świata ludzi, lecz już po przybyciu elfów, Wranowie popadali w konflikty z Ensid. Elfy zaatakowały nawet kilka wranich miast znajdujących się u podnóży gór Siny. Owe miasta są dzisiaj ruinami, pośród których można znaleźć mnóstwo wranich kości. Jednym z takich miast było Lokmuin, które zostało jednak po czasie odbudowane i zasiedlone przez elfy, a dzisiaj jest nawet częściowo zamieszkane przez ludzi. To w Lokmuin miał przecież miejsce szczyt mający na celu rozstrzygnięcie m.in. o losie Temerii po śmierci króla Foltesta. Co ciekawe, bardzo długo powody zniknięcia pierwotnych mieszkańców z Lokmuin pozostawały nieznane. Elfy zapewniały bowiem, że opuszczenie tego miejsca przez wrany spowodowane było ochłodzeniem klimatu. Ludzie z kolei podejrzewali, że to elfy wymordowały wranów, o czym świadczyć miały znalezione przez nich szkielety poćwiartowanych wranów w pobliskich jaskiniach. Po czasie prawdę odkrył jednak mag Ebderhenna. Okazało się, że wranowie faktycznie zginęli zabici przez Ensid, ale w zupełnie inny sposób niż podejrzewano. Otóż elfy wyhodowały specjalną bakterię, za której pomocą uśmiercili pierwotnych mieszkańców Lokmuin. Mieliśmy więc do czynienia z czymś w rodzaju broni biologicznej. A jak już jesteśmy przy wranich miastach, warto tu nadmienić, że cywilizacja tych humanoidalnych jaszczurów słynęła z charakterystycznej architektury. Cechowały ją mury, monumentalne amfiteatry, masywne wieże, a także metaliczne zdobienia przypominające łuski. Poza tym, chociaż początkowym zamysłem Sapkowskiego było umieszczenie wranów i bobołaków w świecie Wiedźmina, to wraz z kontynuacją historii koncepcja się zmieniła, a świat wypełnił się klasycznymi rasami fantasy, takimi jak elfy, krasnoludy i niziołki. Z tego powodu rasy wranów i bobołaków stały się w tym uniwersum rasami niemalże wymarłymi. Ostatnia z prastarych ras to bobołaki, które tysiące lat temu koegzystowały na wiedźmińskim świecie z gnomami i wranami, a potem także krasnoludami. Na początku muszę jeszcze zaznaczyć, że pomimo podobnej nazwy nie mają one nic wspólnego z wilkołakami czy niedźwiedziołakami, czyli istotami, które potrafią przybierać postać ludzką i zwierzęcą. Bobołaki nie posiadają takich umiejętności i nie są przeklęte. Bobołaki to po prostu bobołaki. A czym one dokładnie są? Humanoidalną rasą, podobnie jak wranowie, znacznie różniącą się od ludzi, elfów, krasnoludów czy gnomów, gdyż są na całym ciele porośnięte czarnym lub brązowym futrem, które na starość im siwieje, czy nawet staje się całkowicie białe. Jeśli chodzi o ich gabaryty, to nie są one zbyt duże, lecz i tak są zwykle nieco wyższe od krasnoludów i silniejsze od ludzi. Są wyposażone w szpiczaste zęby i ostre pazury, ale posiadają też dosyć słaby wzrok, co rekompensuje im jednak doskonały słuch. W skrócie można powiedzieć, że wyglądają jak takie przerośnięte, humanoidalne bobry. Wracając jednak do historii tej rasy, to po przybyciu na kontynent elfów, podobnie jak wrany i krasnoludy, popadali oni z nimi w konflikty, choć nigdy nie przerodziło się to w jakąś totalną wojnę. Bobołaki preferują osiedlanie się na dużych wysokościach, dlatego budowali swoje miasta w górach, podobnie jak krasnoludy i gnomy. Różnią się one od nich jednak tym, że bobołaki nie wydobywają z gór żadnych bogactw. Ich fortyfikacje nie są też tak dobrze przystosowane do obrony przed atakami jak te krasnoludzkie, przez co są łatwiejszymi celami. Kiedyś żyły głównie w górach Amel, a dzisiaj przede wszystkim w Mahakamie, gdzie zasymilowali się z krasnoludami i gnomami.
Zarówno o przybyciu krasnoludów, jak i elfów zdążyłem już wspomnieć, lecz warto tu jeszcze co nieco dodać. Jak już mówiłem, przybycie krasnoludów do tego świata od 3 do 4 tysięcy lat temu przebiegło totalnie pokojowo i nie toczyli oni żadnych wojen z pozostałymi rasami, czyli z ich perspektywy tubylcami. Inaczej było jednak w przypadku elfów, którzy przybyli na wiedźmiński kontynent prawdopodobnie przez jakąś magiczną bramę lub portal jakieś 2,5 tysiąca lat temu na swych białych okrętach. Dokładniej przybiły one w ujścia Pontaru i Jarugi i rozpoczęły trwającą następny 1000 lat kolonizację tego rejonu świata. Mimo wszystko w porównaniu do późniejszej ekspansji ludzi, ekspansja elfów jak na tego typu okoliczności przebywała dosyć pokojowo, bo nie rozpętali oni wojny totalnej, ale popadali w konflikty z przedstawicielami innych ras, np. krasnoludami czy wranami, czego przykładem może być wspomniana chwilę temu zagłada Lokmuin. Elfy przez następne 1000 lat wzniosły na terenach całego kontynentu mnóstwo pięknych miast, które znajdowały się niegdyś w miejscu chociażby Nowigradu, Wyzimy czy Oxenfurtu, a ich cywilizacja bardzo się rozwinęła. Wszystko jednak popsuło, czy raczej zmieniło się około 1500 lat temu, czyli 1000 lat po przybyciu na kontynent elfów, kiedy to miejsce miała słynna koniunkcja sfer, czyli magiczny kataklizm, który dotknął wszystkich światów i którego przyczyny do dzisiaj nie są znane. Nie wiadomo jak długo koniunkcja trwała, ale w jej wyniku w wiedźmińskim świecie pojawiło się mnóstwo potworów, magia oraz ludzie. Jednakże większa ludzka ekspansja miała miejsce dopiero 1000 lat później, kiedy to w delcie Pontaru wylądowały kolejne okręty, tym razem wiozące właśnie ludzi, którzy mieli dać początek północnym królestwom. Trudno jednak powiedzieć, gdzie owi ludzie przebywali wcześniej, bo nie ma na ten temat żadnych danych. Ale o słynnym pierwszym lądowaniu opowiem za chwilę. Zanim statki z przodkami dzisiejszych mieszkańców północy dotarły na kontynent, zaczęły się tam rozprzestrzeniać potwory oraz pojawili się tam bezpośrednio po koniunkcji inni, ale także ludzie. Mam tu na myśli praludzkie kultury Dałków oraz Wożgorów. Dałkowie i Wożgorowie zamieszkiwali tereny pomiędzy Górami Smoczymi a Zatoką Praksedy, czyli na terenach dzisiejszego Królestwa Kowiru i Powis, księstw Ligi z Hengfors oraz północnej Redanii. Niewiele wiadomo o tych ludach, poza tym, że mieli własną kulturę, własne pismo, zresztą ocalałe fragmenty ich pism stały się nawet podstawą kilku znanych dzisiaj proroctw, takich jak na przykład słynne Przekleństwo Czarnego Słońca. Poza tym niektórzy badacze w świecie Wiedźmina uważają także, że wierzenia Dałków i Wożgorów przetrwały po dziś dzień, lecz w zniekształconej formie. Należeć mają do nich kult bogini Melitele, kult Vejopatisa czy kult Koram Aktera, czyli lwiogłowego pająka. Nie wiadomo jak owy lud wyginął, lecz prawdopodobnie został po prostu wchłonięty przez innych ludzi, właśnie tych, którzy dopłynęli do północnych królestw 500 lat temu. Tak czy inaczej, nie da się ukryć, że mieli jakiś, chociażby symboliczny wpływ na dzisiejszy kontynent poprzez swoją kulturę. Jeszcze zanim przejdę do czasów samej ekspansji kontynentu przez ludzi, muszę odnotować rok zerowy, od którego ludzie datują wydarzenia w wiedźmińskim świecie. Z sezonu burz mogliśmy się dowiedzieć, że miało wtedy miejsce wydarzenie zwane w przyszłości odrodzeniem, o czym wspomina czarodziejka Nimue. Niestety nic więcej o tym wydarzeniu nie wiemy, ale historycznie jest to dość istotna data i możemy podejrzewać, że wydarzyło się wtedy coś ważnego dla ludzi. Jak już wspominałem, ekspansja ziemi znanych dzisiaj jako Królestwa Północy przez ludzi rozpoczęła się stosunkowo niedawno, bo zaledwie około 500 lat przed wydarzeniami z sagi i gier, czyli około roku 767, kiedy to pierwsze statki z ludźmi dobiły do ujścia Jarugi i delty Pontaru. Wtedy to na jednym ze statków, znanym jako Statek Wygnańców, przypłynął na kontynent również pierwszy w historii ludzki czarodziej, Jan Becker, który jakiś czas po lądowaniu opanował żywioł wody, a potem także pozostałe żywioły. W przyszłości mówi się, że po pierwszym lądowaniu z każdych 4 statków, które przypłynęły, zrobiły się 3 królestwa ze względu na to, jak ludzie byli podzieleni. Nie wiadomo ile statków przypłynęło dokładnie, ale faktem jest, że pierwszymi władcami po lądowaniu wygnańców, jak nazywane bywa również to wydarzenie, byli sam Bóg, niemal legendarny król będący założycielem pierwszego ludzkiego państwa nad Dolnym Pontarem i na Łukomorzu, gdzie potem rządził Abrad Stary Dąb, a następnie Radowid I Wielki, który stworzył z założonego przez swoich przodków państwa Królestwo Redanii. Oraz Desmod, legendarny pierwszy król Temerii, po którym rządził jego syn Abdank. W pierwszych latach
poszczególni ludcy władcy kłócili się między sobą, toczyli spory oraz wojny i poszerzali swoje terytoria, ale też przesuwali się coraz bardziej na wschód, odbierając ziemię elfom, które oddawały ludziom ziemię wręcz bez walki. Często opuszczając przy tym swoje miasta, na których osiedlali się ludzie, którzy na elfich fundamentach zaczęli wznosić własne budynki. Z perspektywy czasu ignorowanie ludzi przez elfów okazało się ogromnym błędem, szczególnie biorąc pod uwagę to, że na samym początku elfy miały nad ludźmi dużą przewagę. Elfy początkowo nie podjęły walki z ludźmi, obawiając się, że zbyt wiele ich przedstawicieli zginie. W przyszłości, jak dobrze wiemy, zapłacili za to o wiele większą cenę, ale o tym potem. W tym samym czasie ludzkie królestwa na drodze podbojów, mariaży, traktatów i przekupstw się poszerzały. Silniejsi pochłaniali słabszych i tak dalej. Królestwa ludzi rosły, prowadząc wojny między sobą oraz z przedstawicielami innych ras. W ten sposób Wranowie zostali wypchnięci za góry Sinę, a nieliczne bobołaki, które przeżyły, musiały udać się do niedostępnych rejonów Mahakamu i gór Amel, gdzie odnalazły schronienie. Co ciekawe, to właśnie na Wranów i bobołaków ludzie uwzięli się najbardziej, prawdopodobnie za ich jeszcze bardziej odmienny od ludzi wygląd. Z kolei krasnoludy zdecydowanie lepiej od elfów adaptowały się pośród ludzi. Ale wróćmy do tematu magii, która po pierwszym lądowaniu stała się nieodłączną częścią świata ludzi. Jakiś czas po pierwszym lądowaniu czarodzieje Jan Becker i Paolo Giambattista zaczęli poddawać testom dzieci przybywających do Królestw Północy osadników. Następnie odbierają wyselekcjonowane dzieci rodzicom i zabierają je do Mirte, czyli znajdującej się w Redanii pierwszej siedziby magów. Wśród tych dzieci znajdowała się m.in. słynna Agnes z Glanville, czyli pierwsza kobieta, która została czarodziejką. Kolejnym ważnym związanym z czarodziejami wydarzeniem na północy była zawarta przez czarodziejów Jana Beckera, Giambattistę oraz Jeffreya Monka z północnymi władcami, kapłankami i druidami Unia Nowigradzka, która była czymś w rodzaju paktu o nieagresji i rozdziale magii od państwa. Następnie czarodziej Jeffrey Monk wraz z grupą uzdolnionych dzieci płynie Pontarem, rzeką nazywaną wtedy jeszcze Aevon y Pont Argwennelen, czyli z elfickiego rzeką alabastrowych mostów, płyną do Lochmuin, miasta wtedy już nie Wraniego i jeszcze elfickiego, by skłonić tamtejsze elfy do przyjęcia grupy dzieci, źródeł, które miały być szkolone przez elfich magów. Co ciekawe, wśród tych dzieci był pewien chłopczyk, zwany później Gerhartem z Ale, który potem znany był jako Hengedimdate. Swego czasu najstarszy czarodziej i prawdopodobnie również człowiek w świecie Wiedźmina, który żył jeszcze w czasach wydarzeń wiedźmińskiej sagi. Kilka lat po zwieńczonej powodzeniem wyprawie Jeffreya Monka, redański marszałek Raupenek Stratogoru dokonuje rzezi Lochmuin i Esthemlet, zabijając tam wszystkie elfy bez względu na płeć i wiek, zrywając podpisany kilka lat wcześniej z elfami pakt o nieagresji i rozpoczynając tym samym drugą wojnę ludzi z elfami, która zakończyła się ponad 200 lat później masakrą pod Sharawet, po której elfy już nigdy się nie podniosły. Ale o tym potem. Żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na Królestwach Północy, w tych samych czasach, a dokładniej w roku 781, zakończyła się wojna domowa pomiędzy elfami a ludźmi, której rezultatem był kres 1500-letniego panowania tym rejonem przez elfy i rozpoczęcie się tam rządów ludzi. Ostatni elfi władca, Divetaf, został zmuszony złożyć hołd nowemu ludzkiemu królowi Ludwikowi, a zdecydowana większość elfów opuściła wtedy tereny dzisiejszego Toussaint, zabierając ze sobą rzeczy, które dało się zabrać i niszcząc to, czego się zabrać nie dało. Rok później były elfi król ginie w pogromie. To tyle, jeśli chodzi o pierwsze intensywne lata na kontynencie. Później, w roku 839, słynny dzisiaj czarodziej Raffard Biały godzi zwaśnionych królów, byli to prawdopodobnie królowie Temerii i Cintry, czym kładzie kres wojnie sześcioletniej. Po tym wydarzeniu Raffard odmawia nawet przyjęcia korony i zostaje tylko doradcą króla, ale i tak w rzeczywistości to on sprawuje rządy, prawdopodobnie w Temerii, za króla Abdanka, syna pierwszego władcy Temerii, Desmoda. Kolejnym istotnym w historii momentem było powołanie pierwszej kapituły czarodziejów i uchwalenie prawa. Uczestniczyli w tym czarodzieje Herbert Stammelford, Aurora Henson, Ivo Richard, Agnes z Glanville, Jeffrey Monk i Radmir Storkarnet. Niedługo po tym wydarzeniu wybuchła brutalna wojna pomiędzy czarodziejami, w wyniku której zginęli przeciwnicy kapituły, nie chcący poddać się nowemu prawu, a wśród nich był m.in. Raffard Biały, ten od zakończenia wojny sześcioletniej. O tym jednak historyczne traktaty w świecie Wiedźmina milczą, żeby nie zaszkodzić pięknej legendzie Raffarda. Ale Geralt z Rivii i my dowiedzieliśmy się o tym od Wilgefortza. Kolejne lata w świecie czarodziejów należały do czarodziejek.
Po latach słynna pierwsza czarodziejka Agnes z Glanville opanowała w mistrzowskim stopniu żywioł powietrza, a czarodziejki Aurora Hanson, Nina Fioravanti oraz Clara Larissa de Winter opanowały kolejno żywioły wody, ziemi i ognia, stając się w ten sposób 4 sławnymi mistrzyniami we władaniu tymi żywiołami. Następnie mistrzyni ognia Clara Larissa otworzyła Akademię Magii dla Dziewczyn, słynną Aretuzę. Później ową akademię ukończyło wiele słynnych czarodziejek, takich jak Janna z Morivel, Nora Wagner, jej siostra Augusta, Jade Glevisik, Leticia Cherbonneau, Ilona Lozantil, Carla de Maria Crest, Violenta Suarez, April Venhaver oraz jedyna żyjąca jeszcze w trakcie wydarzeń z sagi, najstarsza żyjąca czarodziejka Tissaia de Vries. Północne królestwa zaczynały coraz bardziej przypominać na mapie to, z czym mamy do czynienia w sadze i wiedźmińskich grach. Opanowywane przez ludzi ziemie ciągle się rozwijały, ale prawdopodobnie coraz bardziej uprzykrzały ludziom życie inni intruzi, którzy pojawili się w tym świecie wraz z nimi podczas koniunkcji sfer. Potwory. Około 300 lat przed wydarzeniami z sagi, w X wieku według historii świata autorstwa Roderika de Novembre, po północnych królestwach, a przynajmniej prawdopodobnie po Temerii, zaczęli jeździć pierwsi wiedźmini. W X wieku dość niespodziewanie zaczęło kształtować się nowe, na początku podległe Redanii hrabstwo, które miało przekształcić się w potężne państwo powstałe na terenach zamieszkiwanych niegdyś przez Dałków i Wożgorów, terenach, które w X wieku należały jeszcze do Redanii. Mam tu na myśli powstanie Kowiru i Powis. Jak do tego doszło? Otóż w X wieku Redanią rządził król Radowid I, o którym już wcześniej wspominałem. Potomek Sambuka, założyciela pierwszego państwa na tych ziemiach, które właśnie Radowid I Wielki przekształcił w potężne królestwo Redanii. Jak już mówiłem, dawniej Kowir i Powis stanowiły część królestwa Redanii. Zmieniło się to jednak za panowania króla Radowida. Otóż postanowił on podarować ziemię Kowiru znienawidzonemu przez siebie bratu Trojdenowi, którego to nie chciał już po prostu więcej widzieć. Dlatego też Radowid, oddając mu tę ziemię, jednocześnie zwolnił go z powinności lennych i ostatecznie Kowir stał się dzięki temu państwem całkowicie niezależnym, z którym Radowid nie chciał mieć nic wspólnego, a Troyden uzyskał tytuł hrabiego apanarzysty Kowiru. Po tych wydarzeniach sytuacja w nieinteresującym nikogo nowo powstałym hrabstwie zaczęła się powoli rozwijać. Kowir Troydena i dalej wywodzących się od niego Troydenidów zaczął popadać w konflikty z sąsiednimi władcami, co zaowocowało m.in. utworzeniem Unii Kowirus Powis, a także przybyciem na te tereny całej masy zabijaków i awanturników. Tak czy inaczej, po wojnach z takimi państwami jak Hengfors, Maleore, Talgar czy Kreiden, to Kowir i Powis wyszły najlepiej, stając się coraz silniejszym i potężniejszym państwem, co jednak inne, większe królestwa ignorowały. Później odkryto, iż leżące na terenach Kowiru i Powis góry skrywają niezwykłe bogactwa. Znajdują się tam ogromne złoża złota, miedzi, srebra, platyny, soli kamiennej, wyjątkowo rzadkiego ferroaurum i dwimerytu oraz doskonałych jakościowo ród żelaza i wielu innych złóż, a przy złocie mówimy tu ostatecznie o ponad 80% udziale Kowiru, jeśli chodzi o światowe wydobycie tego kruszcu. Doprowadziło to do błyskawicznego rozwoju rzemiosła w tym państwie. Zaczęło powstawać mnóstwo hut, warsztatów czy manufaktur i do Kowiru zaczęło napływać mnóstwo górników, geologów, kupców, rolników, uczonych czy nawet ambitnych czarodziejów z sąsiednich krajów. Kowir zaczął zbijać na tym olbrzymie zyski i szybko z niewielkiego hrabstwa stał się potężnym, coraz bardziej istotnym na mapie królestwem, a sami obywatele Kowiru i Powis zarabiali 4-krotnie więcej od mieszkańców Temerii czy Redanii. Oczywiście taki rozwój sytuacji nie mógł pozostać bez reakcji sąsiednich państw. Na czele oczywiście z Redanią. Dlatego też 4 pokolenia po rządach Radowida Wielkiego i Trojdena, praprawnuk Radowida I, Radowid III Śmiały, zwany też Ryżym, postanowił wbrew temu, co zarządził niegdyś jego prapradziadek, zażądać od swojego lennika wsparcia finansowego w postaci podatku na cele wojenne, bo akurat Redania miała z Edirn zatarg graniczny o Dolinę Pontaru. Radowid III zażądał od wszystkich swoich lenników, łącznie z wyłączonym od tego typu spraw Kowirem, zapłacenia pontarskiej dziesięciny. Czyli Kowir miał po prostu przekazać Redanii 10% swoich dochodów. Ryży wysłał więc do dziury, za jaką miał Pontwanis swojego posła, a ten wrócił do króla z, jak się okazało, ogromnego miasta z odpowiedzią od aktualnie panującego tam króla Gedoviusa i tu cytat z Wieży Jaskółki. Królestwo Kowiru nie jest niczyim wasalem. Pretensje i roszczenia Tretogoru są bezzasadne i opierają się na martwej literze prawa, które nigdy nie miało mocy. Królowie z Tretogoru
nigdy nie byli suwerenami władców Kowiru, bo władcy Kowiru, co łatwo sprawdzić w annałach, nigdy nie płacili Tretogorowi trybutu, nigdy nie pełnili wojennych służebności, a co najważniejsze, nigdy nie byli zapraszani na uroczystości świąt państwowych, ani żadnych innych. Gedovius, król Kowiru, przekazali posłowie, żałuje, ale nie może uznać króla Radowida za seniora i suzerena, ani tym bardziej płacić mu dziesięcin. Nie może też tego uczynić nikt z kowirskich wasali, ani arier wasali, podlegających wyłącznie pod kowirski seniorat. Jednym słowem, niechże Tretogor pilnuje swego nosa i nie wtyka go w sprawy Kowiru, niezawisłego królestwa. Wspomniany Tretogor to oczywiście stolica Redanii. Usłyszawszy tą wiadomość, Radowid śmiały się oczywiście wściekł i postanowił postąpić z Kowirem jak z domeną cudzoziemską. Najpierw nałożył na kowirskich kupców olbrzymie cła i zaczął utrudniać im życie zarówno na lądzie, jak i na morzu i dodatkowo nakłonił do tego również swoich sąsiadów, Temerię oraz Kedwen. A następnie po tym, jak na morzu doszło do przykrego incydentu, to znaczy jakiś redański patrolowiec chciał aresztować kowirskiego kupca, lecz zjawiły się dwie kowirskie fregaty, po czym patrolowiec spłonął. Z powodu tych redańskich ofiar Radowid III postanowił użyć bardziej brutalnych i bezpośrednich środków wobec swojego nieposłusznego wasala. Tak więc pofatygował się na północ na czele swojej 4000 armii, a od wschodu do Caingorn wkroczył dodatkowo ze swoim elitarnym korpusem król Kedwen Benda. Wtedy też Radowid i Benda ostatecznie poczuli na swojej skórze potęgę złota z kowirskich gór. Okazało się, że stałą armię Kowiru stanowi licząca sobie 25 000 zawodowych żołnierzy, zaprawiona w bojach armia, bezgranicznie wierna kowirskiemu królowi, oczywiście za niezwykle szczodry żołd, premię za każdą wygraną bitwę oraz zagwarantowaną emeryturę. Ich żołnierzami dowodzą zaś zdolni i doświadczeni, chociaż aktualnie też już bardzo bogaci, dowódcy, którzy zresztą niegdyś służyli w armiach zagranicznych, m.in. Radowida i Bendy, lecz w pewnym momencie przeszli w stan spoczynku i wyjechali za granicę. Cóż, jak możecie się domyślić, Kowir wygrał z miażdżącą przewagą, a to, co zostało z armii kedweńskiej i redańskiej, wracało potem do domu pobite i pojękujące. Jako że Radowid III nie był głupcem, ugłaskał żądnego krwi i zemsty Bendę, a następnie wraz z nim udał się do Lan Exeter na pertraktacje pokojowe. Zostali przyjęci bardzo dwornie, grzecznie i wręcz rodzinnie, bo zarówno król Gedovius był przecież krewnym Radowida, jak i jego żona Gemma była spokrewniona z Bendą, a samo miasto i jego bogactwo zrobiło na nich ogromne wrażenie. Ostatecznie doszło do podpisania pierwszego traktatu ekseterskiego, w wyniku którego ustalono, że morze jest wolne i otwarte, handel jest wolny, zysk jest święty, kochaj handel i zysk bliźniego jak swój własny, utrudnianie komuś handlowania i osiągania zysku jest łamaniem praw natury, a Kowir nie jest niczyim wasalem. Jest niezawisłym, samorządnym i neutralnym królestwem. A postanowienia te trwają po dziś dzień. Jedyne, co udało się wtedy wywalczyć królom Redanii i Kedwen, jest to, iż Radowid mógł dożywotnio tytułować się królem Kowiru i Powis, a Benda królem Caingor i Maleore. W ten sposób powstało potężne królestwo Kowiru i Powis. Konflikt Gedoviusa z Radowidem III Ryżym miał miejsce najpóźniej w roku 1100, ale jeszcze prawdopodobnie wcześniej, może nawet kilkadziesiąt lat wcześniej, bo około 200 lat przed wydarzeniami z sagi, ma miejsce inne istotne w historii północnych królestw i całego kontynentu wydarzenie. Doszło wtedy do niemal ostatecznego upadku elfów na wiedźmińskim kontynencie. Elfka Eliren, zwana również Białą Różą z Sherowet, pomimo sprzeciwu starszyzny elfów, poprowadziła elfią młodzież do walki przeciwko ludziom. Starszyzna wiedziała, że nie mają szans, mieli zamiar ratować swój lud i postanowili zniszczyć swoje miasta, a następnie wycofać się w niedostępne dzikie góry, lecz Eliren poderwała młodzież na ostatni rozpaczliwy bój, podczas którego zostali zmasakrowani. Zginęli bohatersko, z honorem, ale skazali tym samym na zagładę własną rasę, gdyż pomimo, że elfy są długowieczne, tylko ich młodzież może mieć potomstwo. A wtedy za Eliren poszła niemal cała elfia młodzież. W ten sposób zakończyły się większe wojny ludzi z przedstawicielami innych ras, a ci drudzy zaczęli powoli koegzystować z ludźmi, choć nie było to łatwe, czego przykładem może być późniejszy związek elfiej wiedzącej, Laredoren, z ludzkim czarodziejem Kregennanem, który choć początkowo został odebrany entuzjastycznie, ostatecznie okazał się być nie do zaakceptowania zarówno dla ludzi, jak i elfów. Swoją drogą Laredoren oficjalnie była przeznaczona Avallachowi. Ich związek był nie do zaakceptowania do tego stopnia, że oboje zginęli, lecz Lara zdążyła jeszcze urodzić córkę, którą przyjęła do siebie sama królowa Redanii, Cerro, i nadała jej imię Rhiannon.
Swoją drogą mówimy tu właśnie o przodkach samej Ciri, po których ta odziedziczyła gen starszej krwi. Rhiannon stała się więc oficjalnie królewną Redanii, która po czasie wyszła za samego Gojdemara, młodego króla Temerii. Owe wydarzenia miały miejsce prawdopodobnie w pierwszej połowie XII wieku. Kolejne niezwykle istotne wydarzenia w historii Północnych Królestw miały miejsce 3 lata po ślubie Rhiannon i Gojdemara, kiedy to słynna Falka wznieciła powstanie w Redanii, przy czym własnoręcznie zabiła swojego ojca Wridanka, króla Redanii, a także jego żonę Cerro i ich 2 synów, którzy byli jej przyrodnimi braćmi. A jak do tego doszło i kim w zasadzie była Falka? Falka była jedyną córką z pierwszego małżeństwa męża Cerro, która przygarnęła Rhiannon, czyli córką króla Redanii Wridanka, który zanim ożenił się z Cerro, wyszedł za kowirską szlachciankę, półelfkę Beatrix z Kowiru. Beatrix nie była zbyt urodziwa i niedługo po zawarciu z nią małżeństwa, kiedy Wridankowi wpadła w oko piękna Cerro, Wridank rozwiązał małżeństwo, a Beatrix została odesłana wraz z roczną córką do Kowiru. Ową córką była rzecz jasna Falka. No i po 25 latach Falka postanowiła przypomnieć się ojcu, wzniecając krwawe powstanie. Udało jej się to m.in. dzięki początkowemu poparciu części temerskiej i kowirskiej szlachty, która uznała to za legalną walkę pierworodnej córki o tron. Wkrótce jednak owe powstanie przeistoczyło się w wojnę chłopską o ogromnym zasięgu, gdzie obie strony dopuszczały się makabrycznych okrucieństw. Nie bez powodu Falka przeszła do historii jako Falka Krwawa, chociaż tak naprawdę prawdopodobnie Falka przestała po prostu panować nad sytuacją i coraz to nowszymi hasłami wykrzykiwanymi przez jej zwolenników, takimi jak śmierć królom, śmierć czarodziejom, śmierć kapłanom, szlachcie, bogaczom i panom. W końcu rebelia zaczęła rozszerzać się na inne kraje. W trakcie rebelii wydarzyło się wiele strasznych rzeczy, na przykład obdarto ze skóry maga Radmira, czy spalono Mirtę, wspomniany już dzisiaj przeze mnie znajdujący się w Redanii pierwszy w historii gród czarodziejów. Co ciekawe, siedziba Falki, zamek Hołdborg, bronił się jeszcze na długo po stłumieniu rebelii i nawet straceniu Falki. A jest to dosyć istotna kwestia, ponieważ w owym zamku znajdowała się porwana w trakcie rebelii przez Falkę Rhiannon, która urodziła na zamku bliźnięta i w tym samym czasie dziecko urodziła także Falka, która rozkazała podrzucić je Rhiannon. Przez to nie wiadomo było, które z dzieci było dzieckiem Falki. Wkrótce zamek został zdobyty przez męża Rhiannon, Gojdemara. Okazało się jednak, że w trakcie, kiedy była więziona, Rhiannon postradała zmysły i ona również nie wiedziała, które dziecko jest dzieckiem Falki. Gojdemarowi bardzo zależało na dowiedzeniu się prawdy, co zlecił zespołowi wybitnych czarodziejów i czarodziejek, do których należały m.in. Tissaia de Vries i Francesca Findabair. Słynne trojaczki nosiły imiona Amawet, Adela i Fiona i po czasie czarodziejom udało się ustalić, które z dzieci było dzieckiem Falki, dzięki temu, że jedno z nich nie miało w sobie genu starszej krwi. Nie wyjawili jednak tej informacji nigdy Gojdemarowi, gdyż ten chciał przeprowadzić egzekucję dziecka. Rhiannon i Gojdemar ostatecznie wychowali całą trójkę jak swoje. Amawet i Adela zmarli jednak dosyć młodo, bo mając 17 i 18 lat i to Fiona była jedyną dziedziczką, która wyszła za cintryjskiego księcia. Fiona oczywiście nie była córką Falki, bo była nią Adela, która co ciekawe zmarła podczas epidemii, ponieważ sama ratowała chore dzieci na podgrodziu. Fiona została królową Cintry i w zasadzie to była prababką Ciri, ale pomimo bycia prawdziwą córką Rhiannon, nie przekazała ona, że tak powiem, w pełni genu Lary, lecz przekazała dalej utajony gen latentny. O przekazanie właściwego genu podejrzewano za to Amaweta, lecz to również było błędne myślenie, ponieważ Amawet z kolei przekazał dalej pseudogen, będący aktywizatorem genu, gdyby ten spotkał się jakoś z genem latentnym. No i przekazywali oni geny dalej, syn Fiony przekazał gen swojemu synowi Dagoradowi, a ten dalej swojej córce Kalantę. Ale zaraz. Powiedziałem, że przekazywali, a Amawet przecież zginął młodo. Tak się jednak składa, że Amawet zginął zabity przez zabójców przez swój romans z hrabiną Anną Kameną, która po śmierci powiła bliźnięta. Chłopca i dziewczynkę, a dziewczynka o imieniu Muriel była kolejną nosicielką genu. Muriel miała potem córkę Adalię, a Adalia była matką Kalanty. W ten sposób gen latentny posiadany przez Dagorada trafił na aktywizator posiadany przez Adalię i ponownie przebudził się gen Lary. U Kalantę, który wzmocnił się jeszcze bardziej u Ciri. No ale dobra, kończę już z tymi genami i wracam do historii kontynentu.
Wiemy, że w pierwszej połowie XII wieku musiał działać również słynny prorok Lebioda, który około roku 1133 ginie pożarty przez smoka. Wróćmy też na chwilę do Kowiru, którym mniej więcej w połowie XII wieku przestają rządzić wspomniani wcześniej Gedowus i Gemma, a po nich na tron wstępuje ich syn Gerard, któremu nie udaje się spłodzić oficjalnego potomka i po którym na tron Kowiru wstępuje syn jego siostry Alicji, Esteril Tysen, założyciel królewskiego domu Tysenidów. Później w roku 1164 w wieku 96 lat umiera król Redanii Wizimir I Stary, który władał tym państwem po synu swojego brata Wridanku i po którym na tron wstępuje jego syn Radowid IV Łysy, za którego rządów królestwo Jamurlak staje się częścią Redanii, a także określony zostaje nowy herb tego państwa, z którym mamy do czynienia w sadze i grach. Około roku 1167 elfy tracą na rzecz ludzi Dolblatana, słynną Dolinę Kwiatów. Kilka lat później, w roku 1173, rodzi się Yennefer z Wengerbergu. Są to lata, w których rodzi się i umiera mnóstwo postaci, przede wszystkim monarchów północnych królestw, ale nie widzę powodu, by wymieniać po kolei samych suchych dat i nazwisk, kiedy nie towarzyszyły temu inne, ciekawe, znane nam wydarzenia. Kolejny i zarazem ostatni rozdział otwiera moment w historii przeciwny do tego, który otwierał poprzedni rozdział, a mianowicie mający miejsce w 1194 roku atak fanatyków na Kermoren, w wyniku którego ginie 7 wiedźminów i który zwiększa świadomość upadku najemnych zabójców potworów wśród zwykłych ludzi. Mimo to warownia Kermoren szkoli adeptów jeszcze przez co najmniej następne kilkadziesiąt lat. No i czas przejść do XIII wieku w świecie Wiedźmina, wieku, w którym miejsce mają wydarzenia z sagi, opowiadań i gier i w którym sporo się działo na całym kontynencie. Około roku 1200 aktualnie panujący Temerią król Griffin, dziadek Foltesta, pokazuje ekspansywnym kapłanom, gdzie ich miejsce, mocno przerzedziwszy ich szeregi, po czym wpływy kapłanów w Temerii słabną na następnych kilka dekad. Mniej więcej aż do czasów wojen z Nilfgaardem. Na początku XIII wieku kupiec i zarazem pirat znany jako Osmyk, po zgromadzeniu sporego majątku i zmonopolizowaniu handlu morskiego w okolicy miasta Kerak, tworzy nowe państwo i koronuje się na pierwszego króla Kerak ze stolicą w mieście Kerak. Wcześniej wygrywając oczywiście kilka potyczek z władcami Cidaris i Verden. Jak już mówiłem, nie zamierzam wymieniać teraz wszystkich dat, w których to rodzili się poszczególni monarchowie czy inni bohaterowie wiedźmińskiego świata, ale myślę, że wypada odhaczyć informację, iż w 1211 roku przychodzi na świat Geralt z Rivii, główny bohater opowiadań, sagi czy gier wchodzących w skład wiedźmińskiej trylogii. I swoją drogą w tym samym roku rodzi się Esterad Tysen, przyszły król Kowiru i Powis. W roku 1220 ówczesny król Kowiru i Powis, Esteril Tysen, podpisuje z ówczesnym imperatorem Nilfgaardu, Fergusem Varemreisem, ojcem Emyra, pakt, który zabrania Kowirowi wspierać wrogów Nilfgaardu pomocą wojskową i pieniędzmi na wojsko. W tym samym roku cesarz Nilfgaardu wprowadza również specjalnym dekretem równouprawnienie kobiet w armii cesarskiej. Mniej więcej 5 lat później, kiedy Kowirem władał już następny król, Baldwin, doszło do przewrotu pałacowego, w wyniku którego człowiek znany jako Ryd ogłosił się samozwańczym królem Powis i zagarnął dla siebie koronę, a markgraf Idi zrobił to samo z Kowirem, strącając jednocześnie z tronu Baldwina. W wyniku zaistniałych okoliczności ród Tysenidów zmuszony był do ucieczki za granicę, a to i tak nie udało się wszystkim, bo w trakcie ucieczki sporo członków rodziny zginęło. W tym sam król Baldwin, który zmarł z powodu wylewu krwi do mózgu. Oprócz podziału Kowiru i Powis od królestwa odłączyły się także Jamurlak, Velhat, Talgar, Narok, Łukomorze i Marchia Wschodnia, w której skład wchodziły takie księstwa jak Kreiden, Maleore, Hołopole i Caingorn, które zresztą utworzą w przyszłości Ligę z Hengfoss. Wracając jednak do Tysenidów, następca Baldwina, jego syn Esterad, zmuszony był do spędzenia młodości w Talgarze. Około roku 1226, niespełna 40 lat przed wydarzeniami z krwi elfów, a dokładniej narady królów w Hage, król Edirn Virfuril, ojciec Demawenda, pokonuje w bitwie wojska króla Temerii Medela, ojca Foltesta, umacniając swoją władzę w Dolinie Pontaru i ustalając dzisiejsze granice między Edirn a Temerią. W roku 1231 15-letnia królowa Cintry Kalante prowadzi wojska do zwycięskiego boju pod Chocieburzem przeciwko armii Nazairu i zyskuje po tym wydarzeniu przydomek Lewica z Cintry.
Swoją drogą zaczynam wspominać o państwach znajdujących się na południe od gór Amel, a dotychczas nic na ich temat nie mówiłem. Nie licząc jednokrotnego wspomnienia przeze mnie tu są. Nie wspominałem o tych krajach nie bez przyczyny. Po prostu niewiele wiemy o ich historii. Tak czy inaczej wiemy, że ziemie znajdujące się na południe od gór Amel rozwijały się niezależnie od Królestw Północy. Nie wiadomo skąd wzięli się tam ludzie i czy dzielą tych samych przodków co ich północni sąsiedzi. Możemy jednak stwierdzić, że jedno państwo na południu zostało założone przez zupełnie inny lud i stało się to wcześniej niż 5 wieków temu. A mowa oczywiście o Nilfgaardzie. Świadczą o tym całkowicie odmienny, pochodzący od starszej mowy język, inna wiara, zwyczaje i bardziej rozwinięta kultura. Wiadomo, że w ciągu kilkuset lat Nilfgaard ze zwykłego południowego królestwa stał się potężnym imperium, którego granice dotarły w końcu aż do gór Amel. Z tego też powodu ciężko dowiedzieć się czegoś o państwach podbitych przez Nilfgaard, ponieważ cesarstwo narzuciło wcielonym do siebie ludom swój język urzędowy oraz kulturę. Wszelkie pisane legendy, kroniki czy genealogie poszczególnych krajów zostały z kolei odebrane ich pierwotnym posiadaczom i zawiezione do biblioteki Akademii Imperialnej. Władcy Nilfgaardu ostatecznie okazali się absolutnymi rekordzistami w zdobywaniu siłą nowych ziem i nawet zamieszkujący północ potomkowie wygnańców nie mogą się pod tym względem z nimi równać. Tak czy inaczej, Nilfgaard, zanim stał się cesarstwem, był republiką, w której funkcjonował senat. Wiadomo, że osobą odpowiedzialną za przekształcenie Nilfgaardu w cesarstwo był panujący tym państwem w XII wieku pierwszy cesarz Torres var Emreis, twórca potęgi Nilfgaardu oraz dziadek doskonale znanego wam Emyra var Emreisa. Torres umocnił swoją władzę dzięki bliskiemu związkowi z kultem Wielkiego Słońca, którego sam stał się najwyższym kapłanem. Przeprowadził szereg reform, zmodernizował armię czy wydał słynny edykt 8 marca, który uczynił kult Wielkiego Słońca religią państwową. Owe działania znacznie wzmocniły Nilfgaard od wewnątrz i zapewniły Torresowi przydomek założyciela. Choć próbował zdobyć wpływy za granicą, nie wszystkie jego działania kończyły się sukcesem, czego przykładem może być inwazja na Vicovaro, która zakończyła się porażką. Udało mu się jednak zawrzeć korzystny sojusz z Toussaint poprzez ślub jego młodszego syna z księżną Adelą Martą, co miało w przyszłości istotne znaczenie dla polityki Nilfgaardu wobec tego rejonu. Po śmierci Torresa tron Nilfgaardu objął jego syn Fergus var Emreis. Władca słaby, niekompetentny i generalnie budzący wiele kontrowersji. Mimo to właśnie za jego panowania rozpoczęła się północna ekspansja cesarstwa. W 1216 roku Fergus brutalnie podbił Etolię, chcąc w ten sposób zastraszyć sąsiadów i zademonstrować siłę Nilfgaardu. Efektem tej kampanii było dobrowolne podporządkowanie się Vicovaro, które zachowało formalną niezależność, lecz w praktyce stało się państwem marionetkowym. Kolejnym celem Fergusa była Gemmera. Gdy księstwo odmówiło podporządkowania się Nilfgaardowi, cesarz rozkazał inwazję w 1226 roku. I choć kampania zakończyła się sukcesem, opór miejscowych czarodziejów zmusił Fergusa do zaostrzenia polityki wobec tamtejszych magów. No ale wymieniam wam same sukcesy Fergusa, a przecież zapowiedziałem wam tego cesarza jako władcę słabego i niekompetentnego. Otóż tak go nie bez powodu zapamiętała historia. Za jego rządów Nilfgaard pomimo militarnych triumfów zaczął podupadać. Fergus podejmował nietrafione decyzje, tracąc poparcie elit i wpływowych kupców. Rządy Fergusa nie podobały się także pewnej bardzo wpływowej w Nilfgaardzie organizacji, czyli korporacji handlowej. Powstała więc opozycja, która wsparła dotychczasowego generała cesarza, utalentowanego wodza i patriotę. W końcu w roku 1233 dotychczasowy imperator Nilfgaardu, Fergus var Emreis, został obalony w wyniku zamachu stanu, a jego miejsce zajął uzurpator, czyli wspomniany przeze mnie przed chwilą generał. Uzurpator rozkazuje także swojemu czarodziejowi Bratensowi zaczarować syna Fergusa, Emyra, którego ten zaklina wieżokształtnego stwora, a Fergus zostaje zamordowany. Uzurpator podczas swoich rządów próbował desperacko zatrzeć swoje chłopskie pochodzenie. Sporo inwestował w propagandę, fałszowanie dokumentów czy tworzenie legend o swoim królewskim pochodzeniu. Na jego własne polecenie nilfgaardscy historycy mieli odnaleźć dokumenty, które świadczyły o tym, iż był nieślubnym synem cesarza Torresa. W każdej większej metropolii wzniósł swój posąg, a poetów opłacał za pisanie panegiryków. Z kolei każdy, kto ośmielił się kwestionować jego pochodzenie, kończył bez języka. A jeśli chodzi o jego bardziej istotne dla cesarstwa działania, to jego pierwszym celem było umocnienie pozycji i wyeliminowanie zagrożeń, które mogły doprowadzić go do podzielenia losu poprzednika. Ogłosił powszechną amnestię, ograniczył wpływy kapłanów Wielkiego Słońca oraz brutalnie podporządkował sobie czarodziejów. W tym celu powołał organizację łowców magów, na czele której stanął Izajah Cohorn. To uzurpator zreorganizował system wywiadowczy, czyniąc z nilfgaardzkiego wywiadu wojskowego potężne narzędzie terroru i kontroli. Podjął też próbę podporządkowania szkoły żmii. Kiedy Wiedźmini odmówili, wysłał
armię, która zniszczyła ich twierdzę Gorturgvaet, kończąc istnienie cechu. Jako doświadczony dowódca postawił także na ekspansję. W 1239 roku najechał Ebbing. Mimo oporu królestwo skapitulowało i choć zachowało pozory niezależności, stało się całkowicie zależne od Nilfgaardu. To wydarzenie uznawane jest przez nilfgaardzkich historyków za początek wojen północnych. Następnie przyszła kolej na Gesso, które również zostało podporządkowane po brutalnym pokazie siły. Ostatecznie w 1245 roku zaatakował Nazair. Jego stolica Asengard została zrównana z ziemią, po czym kraj włączono do imperium jako prowincję. Wspomniałem wcześniej o samozwańczym królu Osmyku i stworzonym na początku XIII wieku państwie Kerak. Tak się składa, że w 1245 roku ginie jego syn i następca, król Kerak Belohun, a po nim władzę przejmuje syn Belohuna, Viraxas. Towarzyszą temu jednak ciekawe okoliczności. Otóż stary Belohun słynął z tego, że robił niemal wszystko, byle tylko jak najdłużej utrzymać się u władzy, a rządził Kerak ostatecznie 20 lat. Nigdy nie mianował swojego następcy. Swojego najstarszego syna Viraxasa wygnał z królestwa bez wyroku sądu po długiej i burzliwej kłótni. Następnie planował pozbyć się również młodszych synów, Egmunda i Ksandera, oskarżając ich o spiskowanie przeciwko królowi, co mu się ostatecznie nie powiodło. W 1245 roku król Belohun został jednak zabity w wyniku spisku, w którym udział wzięła jego młoda wybranka, Ildiko Bekl, która to sekretnie sprowadziła do Kerak wygnanego lata temu syna Belohuna, Viraxasa, wraz z jego załogą, a następnie wręczyła królowi zaklęty medalion, który zacisnął mu się na szyi, dusząc go. W ten sposób nowym królem został Viraxas, a jego żoną Ildiko Bekl, która co ciekawe prawdopodobnie została podsunięta Belohunowi przez kapitułę czarodziejów. Czarodzieje otrzymali w ramach wdzięczności od Viraxasa liczne przywileje w Kerak, a poza tym rządy nowego króla charakteryzowały się jego walką z nieludźmi, którzy zostali wyrzuceni z Kerak oraz przede wszystkim z Driadami, z którymi to Viraxas walczył najbardziej zaciekle spośród wszystkich sąsiadów Brokilonu. W roku 1251, po wydarzeniach znanych z opowiadania Kwestia Ceny, Pawetta wychodzi za jeża z Erlenwaldu, który w rzeczywistości był przeklętym emyrem, synem Fergusa, byłego imperatora Nilfgaardu, a królowa Kalante wychodzi za Eista Tyseracha, skeligijskiego jarla. Kolejnym istotnym na kontynencie wydarzeniem było mające miejsce jakoś pomiędzy rokiem 1253 a 1256 tak zwana Noc Noży i Pochodni, czyli wydarzenia, w wyniku których Esterad Tysen, syn Baldwina, odzyskał tron. Tak się bowiem składa, że ambitny, prawowity dziedzic Kowiru nie próżnował będąc na wygnaniu w Talgarze. Zdołał zdobyć popleczników, a także zawrzeć kilka sojuszy. W trakcie Nocy Noży i Pochodni rozrzuceni po całym kraju sojusznicy Esterada pewnej nocy zamordowali króla Ryda oraz Idiego wraz z całymi ich rodzinami, a także ich stronników, dzięki czemu nie doszło do odwetu. Podobno zakrwawioną koronę Kowiru nałożono Esteradowi na głowę, nawet jej nie wycierając. W ten sposób ród Tysenidów powrócił do władzy. Kowir i Powis ponownie się zjednoczyły pod wspólną koroną, a następnie Esterad czekał, aż takie państewka jak Narok, Velhat czy Talgar z powodów ekonomicznych same złożą mu hołd lenny. Nie stało się tak jednak w przypadku pozostałych państw, których królem obwołał się Niedamir, podbijając je po kolei. Kiedy jednak jego armie dotarły do Kreiden, które stanowiło wtedy część Kowiru, Esterad postanowił zainterweniować, a następnie po kilku tygodniach marszu jego wojska doszły do Hengfors, siedziby Niedamira. Wtedy też po negocjacjach podpisany został czwarty traktat ekseterski, na którego mocy Niedamir został mianowany królem wcześniej wspomnianej już dzisiaj przeze mnie Ligi z Hengfors, ale nowe należące do niego państwo pozostało pod silnymi wpływami Kowiru i Powis, m.in. na mocy czwartego traktatu ekseterskiego. Na początku lat 50. Emir początkowo planował ujawnić swoją tożsamość Kalantę i z jej pomocą odbić cesarstwo. Lecz skontaktował się z nim Wilgefortz, który wybił mu ten pomysł z głowy, przekazując mu przepowiednię, wedle której syn jego i jego córki Ciri miał władać połową świata, a syn jej syna całym światem. Emir uwierzył Wilgefortzowi i zaniechał wyjawienia prawdy Kalantę, utrzymując jednocześnie kontakty z walczącymi z uzurpatorem Nilfgaardu rebeliantami. Następnie, kiedy Ciri miała 6 lat, Emir postanowił wywieźć swoją córkę i Pawettę statkiem do Nilfgaardu, udając, że ma to być zwykły rejs do Skellige, lecz Pawetta przed odpłynięciem zdążyła ukryć Ciri. Wściekły Emir wyrzuca swoją żonę za burtę, a następnie Wilgefortz teleportuje go do cesarstwa. Duny, jak znany w Cintrze był Emir, zostaje uznany oficjalnie za zmarłego w
katastrofie morskiej. Potem emir, mimo początkowej niechęci do Wilgefortza po śmierci żony, ostatecznie przybywa do stolicy cesarstwa, gdzie w 1257 roku staje na czele rewolucji, obalając uzurpatora i stając się kolejnym cesarzem Nilfgaardu. I jako, że później mają już miejsce wydarzenia z niektórych opowiadań i sagi, to koniec historii świata Wiedźmina, którą miałem wam dzisiaj do zaprezentowania. Teraz zastanawiam się jeszcze nad stworzeniem odcinka omawiającego właśnie taką historię teraźniejszą, czyli wydarzenia mające miejsce w sadze i grach, a następnie może bardziej szczegółowy odcinek o przyszłości świata Wiedźmin, o której też co nieco wiemy, a zrobiłem o tym kilka lat temu dość krótki odcineczek. Tak czy inaczej, wracając jeszcze do tematu dzisiejszego odcinka, wypada wymienić źródła, z których korzystałem, którymi były oczywiście gry i książki z uniwersum Wiedźmina, ale też kompendium wiedzy o świecie Wiedźmina, niektóre drzewa genealogiczne opracowane przez Mikołaja Skrzyńskiego, czy wszelkie źródła internetowe. I tu wyróżnić należy artykuł na polskiej wiedźmińskiej wiki o nazwie Historia, gdzie możemy znaleźć nie tylko uporządkowane w tym świecie wydarzenia, ale też podane są dokładne strony książek Sapkowskiego, skąd zaczerpnięto informacje na temat danych wydarzeń, dzięki czemu mogłem dokładnie zapoznać się z danym tematem. Naprawdę wielki szacunek dla twórców tego artykułu, bo bez niego dzisiejszy odcinek by nie powstał, a na pewno odcinek nie byłby tak szczegółowy. Dzisiejszy film powstał też na bazie prelekcji, którą poprowadziłem na tegorocznym Falconie w Lublinie w lutym, która także dotyczyła właśnie historii świata Wiedźmin. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie filmu, serdecznie zapraszam do obejrzenia playlisty z moimi filmami na temat lore Wiedźmina, do której link powinien wyświetlać się na końcu oraz w opisie filmu, a także zapraszam was jeszcze do subskrybowania, lajkowania, komentowania i wspierania kanału. Na razie.